Witajcie moi kochani w kolejnym vlogu, który nagrywam nie z niebezpiecznych dzielnic, tylko z własnego domu. Jak wiecie, na Jamajce zostałem napadnięty. Jestem już w domu, więc na spokojnie mogę przeanalizować wszystkie fakty oraz nagrania z tego zdarzenia. Chciałbym, abyście razem ze mną mogli ocenić i przeanalizować też wszystkie materiały, które za chwilę udostępnię oraz wszystkie fakty, które przywołam, które miały miejsce podczas zdarzenia oraz po zdarzeniu. Mam nadzieję, że wspólnie wyciągniemy jakieś wnioski z tej sytuacji. Chcę jednocześnie podkreślić, że nie mam jednoznacznych dowodów, że zostałem wystawiony przez kogoś, ale jest mnóstwo poszlak oraz mocnych argumentów, które wskazywałyby na to, że jednak zostałem wystawiony. Także zaczynamy analizę faktów. Tak jak już wcześniej wyjaśniałem, po przyjeździe do Jamajki postanowiłem przestać nagrywać iPhone'em, tak jak nagrywałem na Kubie i na Kajmanach, i zacząłem nagrywać z GoPro, ponieważ wiedziałem, że tam jest mega niebezpiecznie i pokazywanie się wszędzie z iPhone'em, na dodatek 15 Pro, po prostu mogło spowodować, że ktoś albo mi wyrwie, albo mnie napadnie. Następnego dnia, czyli drugi dzień na Jamajce, pojechaliśmy na dzielnicę Trenchtown. Na dzielnicy Trenchtown nagrałem też dużo ciekawego materiału, głównie z miejsca, gdzie wychowywał się Bob Marley. Byłem tam w Muzeum Boba Marleya. Przy okazji udało się spotkać z kimś ze znajomych Ruperta, który ma kontakty z gangiem. Porozmawiałem z tym chłopakiem i powiedział, żebym poczekał, on się z kimś skontaktuje z gangu i jeżeli się zgodzą, to zrobimy wywiad. Kazali mi oczywiście pokazać swój kanał, sprawdzili sobie, obejrzeli kilka filmów i w końcu przyszedł, powiedział: OK, chodź ze mną, pójdziemy tutaj gdzieś niedaleko, tam będą ludzie z gangu i ustali szczegóły. Podczas wywiadu na Jamajce z gangiem z dzielnicy Trenchtown zrobiliśmy wywiad w zamkniętym pomieszczeniu. Tutaj w tym pomieszczeniu niestety nie było wystarczająco dużo dobrego światła, a jak niektórzy pewnie wiedzą, na GoPro bardzo źle się nagrywa w ciemności, w nocy oraz w ciemnych pomieszczeniach. Po nagraniu ujęcia przez chwilę zobaczyłem, że jest tragedia i uznałem, że na GoPro nie będę nagrywał. W związku z tym wziąłem iPhone'a, wyjąłem i nagrywałem z iPhone'a. Więc ten wywiad, który jest na moim kanale, był nagrywany z iPhone'a. Ważne jeszcze jest to, żebyście wiedzieli, bo może z tego wyjść też nieporozumienie, dlaczego miałem kamerę podczas wywiadu, a wywiad był na końcu filmu. Film umieściłem na końcu vloga, ponieważ to było kluczowe nagranie i nie chciałem umieszczać kluczowego nagrania na początku filmu, na początku mojego vloga. W związku z tym uznałem, że przesunę to nagranie na koniec mojego vloga, pomimo że to nagranie było nagrane przed napadem. Także myślę, że ten temat jest zamknięty, ale wracając do samego napadu. Napad wydarzył się po tym nagraniu z gangiem, tylko że wieczorem. Wieczorem wróciliśmy na dzielnicę, gdzie miałem hotel i zatrzymaliśmy się na skrzyżowaniu, na którym zazwyczaj się zatrzymywaliśmy. Taksówko tak po prostu Rupert ustalił, że wysiadamy zawsze na skrzyżowaniu i ja mam do hotelu jakieś 600 metrów. Tutaj zawsze w tym miejscu zatrzymywaliśmy się na tym skrzyżowaniu. I tutaj chodziliśmy na jedzenie. I tego wieczoru, kiedy doszło do napadu, szliśmy jak zwykle tą ulicą, aż do hotelu, który znajduje się tutaj. I wcześniej, w poprzednim dniu, nie było problemu, chociaż widziałem, że ta ulica jest dosyć ciemna, nie ma latarni, jest dużo podejrzanych ludzi. Dużo podejrzanych ludzi chodzi tą ulicą, ale idąc z Rupertem, uznałem, że jeżeli on mieszka w tej okolicy, no to wie, czy tu jest bezpiecznie, czy można tędy chodzić, czy nie. No i wówczas, kiedy postanowiliśmy iść tędy, on szedł przede mną, ja szedłem za nim. Idzie się, powiedzmy, nie wiem, tu jest napisane 9 minut, niech będzie 9 minut.
I on szedł przede mną. Ja nie widziałem nikogo, żeby ktoś za nami szedł. Później on mi mówił, że wiedział, że ktoś za nami idzie. No i dochodząc do tego hotelu, on w pewnym momencie skręcił na drugą stronę, tutaj gdzieś. Ja szedłem dalej i zdziwiłem się, dlaczego on przechodzi na drugą stronę. On przeszedł na drugą stronę, nic mi nie powiedział, ja przeszedłem za nim i on w pewnym momencie wrócił z powrotem tutaj, w stronę hotelu i podszedł pod hotel. W momencie, kiedy podszedł pod hotel, ja podszedłem też, otworzyłem te drzwi i w tym momencie zobaczyłem, że ktoś tutaj szybkim krokiem podchodzi. 2 gości zaczęło podchodzić. I w momencie, kiedy ja wchodziłem już do tego hotelu, oni podbiegli do mnie, wyjęli broń z zapaska, już nie pamiętam, który z nich, przytknęli mi tą broń do brzucha i mówili coś w jakimś języku, chyba kreolskim, nie mówili po angielsku, bo ja nic nie rozumiałem. Natomiast Rupert uciekł dalej. I tutaj, jak widzicie, w zwolnionym tempie Rupert podchodzi pierwszy, ja podchodzę tutaj drugi. Nie wiem, co on tutaj robił. Patrzył w szybę, ja nie odwracałem się. Zobaczcie dalej. I on w tym momencie się odwrócił, widzicie? Tu się odwraca. Ja nadal się nie odwracam, bo nie wiem, że ktoś za nami szedł. On wiedział o tym. Otwieram drzwi, a on zaczyna już odchodzić. Zobaczcie, w tym momencie on ucieka i ja w tym momencie orientuję się, że ktoś podchodzi. Zobaczcie. I tak, ten chłopak w białej koszulce trzyma coś za paskiem. Ten drugi tak samo podchodzi i przykłada mi broń do brzucha. Przez chwilę szarpaliśmy się. Oni zaczęli sprawdzać moją saszetkę, którą miałem z przodu przypiętą. Tam były jakieś groszowe sprawy, mało pieniędzy było. Odpięli mi tą saszetkę. I teraz zobaczcie z drugiej kamery moment, kiedy otworzyłem drzwi, szarpiemy się. Już moją kamerę złapał. Ja ją trzymam jeszcze, próbuję mu wyrwać. W tym momencie oni moje kieszenie sprawdzają. Na szczęście w lewej kieszeni z przodu miałem telefon, ale nie zauważyli go chyba. Odpięli mi saszetkę, myśląc, że tam jest więcej pieniędzy. I w tym momencie odbiegli. Natomiast bardzo podejrzane jest, że w tym momencie przyszedł jakiś chłopak, który pytał się o pokój w momencie, kiedy mnie napadli. Do tej pory nie wiem, czy on był z nimi, czy nie i po co on przyszedł, czy to był przypadkowy człowiek, który chciał wynająć pokój. Nie mam pojęcia. Przyszedł i za chwilę poszedł. Jest moment, który musiał się w końcu wydarzyć. Zostałem właśnie napadnięty. Na szczęście nie ukradli mi telefonu, tylko ukradli mi GoPro. Kobieta właśnie dzwoni po policję. Podbiegli tutaj z bronią. Na szczęście jest wszystko nagrane. W tym momencie przyszedł Rupert z powrotem. Pierwszy raz w życiu taka sytuacja miała miejsce. They both had the gun. Yeah, both of them had the gun. They pointed at my stomach. Yeah, I saw him. I had to walk away, man. Shit. But they didn't see my phone. Oh. They checked my pockets. They touched my phone, but they didn't feel it. So they just took my GoPro. Ona widziała wszystko na kamerze, zobaczcie tutaj. Widziała wszystko na kamerze w momencie, jak oni podeszli z bronią do mnie. Widziała wszystko i od razu zadzwoniła na policję w tym samym czasie. Tylko że po prostu no, wyrwali mi kamerę
pieniądze i uciekli, więc nie dało rady nic z tym zrobić. Nie chciałem się z nimi szarpać, no bo po prostu mogli strzelić do mnie. Słuchajcie, za to, co oni zrobili tutaj, Rupert mówi, że można dostać nawet 25 lat, so about 25 years for this. Between 25 to 50 years. To 50 years? Yes. For this? Gun charge, yes. It's a new law. New law. Yes. They've been very young, I think about 20s. Ale głupki. Za takie coś ukradli mi GoPro tylko i chyba 20 zł. Słuchajcie, policja przyjechała właśnie. Zobaczcie. Zaraz zobaczymy. Policja właśnie przyjechała po 4 godzinach dopiero. Składam zawiadomienie. Nie wiem, jaka jest procedura ogólnie. W sumie nic wielkiego się nie stało, bo tylko GoPro mi ukradli. Teraz już na spokojnie mogę mówić. I tak jak mówiłem wcześniej, jakieś 20 do 30 zł. But how often happened robs with the guns, like to me now? No. No often? No. No often. Not often. Alright. A teraz przedstawię Wam jeszcze kilka podejrzanych faktów, które w złym świetle stawiają Ruperta. Zaczynamy od pierwszego nagrania. Przyszedł Rasta. Mówi, że już rozmawiał z różnymi ludźmi, którzy znają tamtych ludzi, którzy mnie napadli i powiedział, że prawdopodobnie uda się odzyskać tę kamerę. So you was able to reach the right people? Yeah, with investigation, we have an idea where it is and who took it. Okay, but it's not 100% sure they will give it back. It's 100% sure they have to give it back. Yeah? Yeah. To nagranie jest z następnego dnia rano po napadzie. Rupert do tego czasu już ustalił, kto to był, już skontaktował się z ludźmi, którzy rzekomo znają tych ludzi, którzy mnie napadli i potwierdza, jest wręcz pewny na 100%, że oni zwrócą tą kamerę. To jest dla mnie podejrzane, ponieważ nie wiem, jakim cudem tak szybko udało mu się ustalić, kto to był i nie wiem, na jakiej podstawie on twierdzi, że tą kamerę uda się odzyskać. When I came here, I came across the street about here. And Yes, I was following you. And I was saying, come across, but what should have happened? We should have went in there. But I didn't know what you mean. Yes, you I know. didn't know. I've seen there is lots of people. Yes, yes. But yes, so I didn't know. So they were following us from here. They come down there, but I noticed them here. Tutaj Rupert wyjaśnia, że przeszedł na drugą stronę i że liczył, że ja też przejdę na drugą stronę. Ale jakim cudem ja miałem się domyśleć, po co on poszedł na drugą stronę, jeżeli on mnie nawet nie ostrzegł, że ktoś z tyłu za nami idzie. Ja się nie odwracałem i nie wiedziałem, że ktoś za nami idzie. Więc to jest dziwne, że w ogóle mnie nie ostrzegł. A mówił, że wiedział od połowy drogi już, że ktoś nas śledzi. Pamiętacie z poprzedniego vloga, jak spotkałem się z kobietą, która sprzedawała na targu buty. I mówiłem jej o tym, że zostałem napadnięty. I zobaczcie na reakcję Ruperta. Not everyone, I was robbed yesterday. Teraz idziemy z Rupertem w kierunku okolic, gdzie mnie okradli. On ma tam się spotkać z kimś, kto ma z nimi tam się dogadać, żeby tą kamerę oddali. Natomiast nie wiem, czy ja chcę tam wracać, ponieważ nie wiadomo, co oni mogą planować. W każdym razie ja wolałbym nagrywać na mieście teraz, niż wracać po tą kamerę. I tak jak wspomniałem na tym nagraniu, z Rupertem pojechaliśmy w okolicę, w której są ludzie, którzy znają tamtych ludzi, którzy na mnie napadli. Spotkaliśmy się z jego ziomkiem, Ruperta ziomkiem, i ten ziomek powiedział, że zna tamtych ludzi, ale on chce zobaczyć nagranie z kamery hotelowej, które ja dostałem od obsługi hotelowej, bo on chce się upewnić, czy na pewno to ci goście, co jest dla mnie idiotycznym uzasadnieniem. Powiedziałem, że nie pokażę żadnego nagrania ani Rupertowi, ani temu gościowi, i w tym momencie dopiero wtedy zapaliła mi się czerwona żarówka, że to może być zorganizowana akcja i że Rupert
być może też bierze udział w tym i próbują teraz wyciągnąć ode mnie to nagranie, aby się upewnić, czy widać twarze ich ziomków. Ja powiedziałem, że nie pokażę żadnego nagrania i że to nagranie dopiero pokażę, jak oddadzą kamerę. A oni chcieli użyć kamery jako kartę przetargową, aby być pewnym, czy widać twarze tych ludzi. No i od tamtego momentu już przestałem patrzeć przychylnie na Ruperta. Natomiast ostatniego dnia, kiedy jeszcze byłem z Rupertem, znowu znaleźliśmy się na tym samym skrzyżowaniu, przyjechaliśmy z innej dzielnicy. On mówi, no to idziemy z powrotem tą samą drogą, co ostatnio, co mnie napadli. Ja mówię, dlaczego chcesz iść tą drogą? A on mówi, że nic się nie stanie, że po drodze jeszcze spotkamy się jeszcze raz z innym ziomkiem, ustalimy co z kamerą, bo on chce dla mnie ją odzyskać. Ja mówię do niego, ty jesteś nienormalny jakiś? Znowu mam iść tą samą drogą, co ostatnio, gdzie mnie napadli i o tej samej porze też ciemno i jeszcze mam iść do ludzi, którzy są w komitywie z tymi bandytami. Powiedziałem, że ja nie idę. I on wtedy się na mnie zdenerwował. Ja machnąłem na taksówkę, która akurat przejeżdżała, wsiadłem do tej taksówki, pojechałem do hotelu i powiedziałem sobie, koniec, nie chcę się z nim już więcej widzieć. Rupert cały czas udawał moim zdaniem, że próbuje odzyskać moją kamerę, a tak naprawdę działał w interesie tamtych ludzi. Bardzo zależało mu, żebym mu przesłał nagranie. I zobaczcie teraz na wiadomości, które on do mnie wysyłał. Tutaj przedstawiam Wam pierwszego screena do Ruperta. Podczas tej wymiany zdań nabrałem jeszcze więcej podejrzeń do Ruperta. Hello, any news? Hi, I was resting my legs a bit. I will check soon. I know that I won't get my camera. I had to rest. I went back and they need to see the video. It's complex. I podczas tej wymiany uznałem, że Rupert działa w ich interesie. Naciskał na mnie, abym przesłał nagranie z kamery hotelowej. Nie przesłałem, a on do mnie napisał You changed the process, czyli miał na myśli, że nie chcę współpracować z nim, że zmieniam taktykę odzyskania kamery. Tutaj na tym screenie Rupert kolejny raz utwierdza mnie w przekonaniu, że zależy mu tylko na nagraniu, które chce przekazać bandziorom. Rupert pisze do mnie You can check me and let my friend see it had could make a call. He knew those guys well, but no one wants to talk to them unless they are sure that it's them. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale dla mnie wszystkie te fakty składają się w jedną całość, że prawdopodobnie zostałem wystawiony, aczkolwiek nie mam jednoznacznych dowodów. W każdym bądź razie chciałbym, abyście sami ocenili wszystkie te fakty, wszystkie argumenty, które przedstawiłem oraz nagrania i żebyście wypowiedzieli się w komentarzach.